Jak przestać jeść słodycze, kiedy masz ADHD? I czemu czujesz, że w pewien sposób jesteś uzależniony od tego słodkiego i potrzebujesz je zjeść, nawet jak wewnętrznie tego nie chcesz? Cześć, ja jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem i z ADHD. Pomagam takim kobietom na co dzień i jeśli czujesz, że jesteś jedną z nich, koniecznie zajrzyj w opis tego filmu, gdzie będziesz mogła się zapisać na darmową konsultację. Zapraszam. A teraz wracając do tematu. Dlaczego w ogóle aspekt słodyczy czy jedzenia ogólnie wysokosmakowitego jest takim dużym problemem u osób z ADHD? Bo najpierw malutka garść statystyk, czyli tego, że osoby z ADHD mają prawie 13 razy większe ryzyko wystąpienia napadów objadania, a nawet 27-krotnie większe ryzyko wystąpienia bulimii. Więc te statystyki pod kątem zaburzeń odżywiania i ADHD są okrutne, po prostu. No i trzeba pamiętać o tym, że to raczej kobiety są bardziej predysponowane do zaburzeń odżywiania niż mężczyźni. Tutaj zawsze można wrzucić kontekst maskowania, kontekst innego nacisku społecznego na wygląd, na zachowania i tak dalej. No jest dużo tych zmiennych, no ale generalnie to kobiety częściej są w tej grupie ryzyka, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania. Więc na pewno pod tym kątem musimy brać pod uwagę w momencie czy diagnostyki, czy w ogóle gdzieś tam domysłów a propos ADHD, tego jak ta relacja z naszym jedzeniem wygląda, czy to przypadkiem nie jest gdzieś tam relacja w pewien sposób niezdrowa, która wpływa po prostu źle na nas. I dlaczego w ogóle gdzieś te osoby z ADHD częściej ciągnie do słodkiego czy wysoko przetworzonego jedzenia? No i tutaj sprowadza się to trochę do tego problemu z tą dopaminą, no bo to jedzenie po prostu tej dopaminy będzie dawało więcej niż takie zwykłe albo średnie. Drugim troszeczkę czynnikiem jest ta impulsywność, czyli mniejsza kontrola nad impulsami, no bo to też generuje większe ryzyko po prostu sięgnięcia po słodycze, czy kupienia nawet tych słodyczy w sklepie, co później się zwiąże z tym, że po prostu jak już mamy, no to jest większa szansa, że zjemy, no i to się też takie kółeczko zamyka. Dodatkową taką posypeczką na samej górze, no to oczywiście jest ten problem z wykonywaniem zadań, czy z robieniem w ogóle jedzenia, no bo to jedzenie też jest, to robienie jedzenia też jest zadaniem, co wiąże się po prostu z tym, że bardzo ciężko będzie nam ułożyć ten rytm dnia, trzymać się tego rytmu dnia, jeśli chodzi o te posiłki. No już weźmy nawet, ja wiem, że w wielu kręgach gdzieś tam te 5 posiłków powinno być docelowe, no ale 5 posiłków w ogóle dla osób z ADHD moim zdaniem to jest marzenie ściętej głowy i nie jest do osiągnięcia, takich regularnych i trzymanych i w ogóle fantastycznych, pięknych, więc nawet jak rozmawiamy o 3 posiłkach, one też mogą generować pewnego rodzaju problem, jeśli chodzi o to gotowanie, planowanie, robienie, bo to zużywa bardzo dużo zasobów. A jeszcze jak wejdzie do tego jakiś hyperfocus, gdzie skupimy się na pracy, zapomnimy o tym jedzeniu, nie będziemy czuli głodu, znaczy to nie do końca jest tak, że nie czujemy głodu, ale to jest temat w ogóle osobny, to wygeneruje to więcej problemów z silniejszym głodem, co wiąże się z tym, że jak przeciągniemy to do wieczora, no to już chętniej sięgniemy po to, co jest smaczne, szybkie i nie wymaga od nas żadnej pracy, czyli na przykład te słodycze, jeśli je mamy już wcześniej w szafeczce. I teraz jak sobie z tym radzić? Zaczniemy sobie od metylofenidatu, czyli po prostu leczenia farmakologicznego, jeśli chodzi o ADHD. Bo to jest element, który faktycznie może pomóc. On raczej nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, bo to się bardzo rzadko zdarza, ale potrafi pomagać w kontekście tego jedzenia. I potrafi pomagać na 2 sposoby. Jeden to jest w ogóle regulacja dopaminy, co sprawi, że możesz rzadziej sięgać po to jedzenie takie wysokosmakowite. To jest jeden element. Drugim elementem jest to, że gdzieś tam łatwiej nam się robi rzeczy. I to też może spowodować, że częściej na przykład zaczniesz robić obiady, co w konsekwencji będzie tym, że wyeliminujesz głód fizyczny wieczorem. Ale na pewno trzeba to monitorować w długim terminie, bo często jest tak, że ten efekt wow metylofenidatu jest w pierwszej fazie, później on sobie znika i to jedzenie wraca, nazwijmy to, do normy, takie jak było przedtem. Ale też bardzo często metylofenidat po prostu nie pomaga na jedzenie emocjonalne. Tak? Czyli w momencie, kiedy my potrzebujemy się wyregulować, no to tutaj ten metylofenidat nie daje rady, bo nie do tego służy. Jako że chcę, żebyś wyciągnęła coś z tego filmu dzisiaj dla siebie, to będę rzucał różnymi takimi zadaniami czy podejściami, które mogą się u Ciebie sprawdzić. Z naciskiem na mogą, no bo nie znam dokładnie Twojej sytuacji.
tak jak to robię zazwyczaj przy indywidualnej współpracy, to skupiamy się bardzo mocno na danej jednostce, na tym, z czym ona się mierzy i jak to dostosowywać. Więc tutaj będę dawał po prostu różne rzeczy z różnych obszarów, które mogą zadziałać w zależności od tego, co się dzieje u Ciebie. Więc trochę tą diagnozę zostawiam Tobie. Czy to jest bardziej aspekt emocjonalny, bardziej głodu fizycznego, ułożonego dnia, tego, że brakuje pewnych rzeczy w ciągu dnia. Więc tutaj ta sprawa jest po Twojej stronie. Ja daję narzędzia, wybieraj, sprawdzaj, stosuj na co dzień. No dobra, bo mamy te nieszczęsne słodycze, które się zaczynają pojawiać albo w ogóle są na różnych obszarach dnia. Na różnych, bo często albo to jest wieczór i to jest bardzo częsty element, że to są wieczorne gdzieś tam jedzenia tych słodyczy, no ale czasami też to jest kwestia podjadania w ciągu dnia, w ciągu pracy. I teraz, bardziej w momencie, kiedy mamy te wieczory przed telewizorem, kiedy mamy to podjadanie w momencie pracy, gdzie może to być nawet bardziej związane z brakiem dopaminy, czy potrzebą streamowania. O streamowaniu może nagram osobny w ogóle film, jak i o co chodzi z tym, ale generalnie w wielkim skrócie to może być, żeby Tobie to zobrazować, to może być ten moment, w którym zaczynasz się bawić rękoma różnymi rzeczami, na przykład przy rozmowach z ludźmi, czy po prostu nawet jak sobie siedzisz właśnie na kanapie i oglądasz coś w telewizji, czy pracujesz, że gdzieś tam ten długopisik sobie lata cały czas, gdzieś tam potrzebujesz coś nim robić, bawić się. Więc to streamowanie gdzieś tam w ten sposób może wyglądać. I tutaj to jedzenie też może być elementem streamowania, bo jak postawisz sobie miseczkę chipsów, to normalnym jest to, że wtedy będziesz mimowolnie sięgać po nie, jeść je i zjesz, zwłaszcza jak weźmiesz całą paczkę, no to zjesz prawdopodobnie całą paczkę, nawet nie orientując się. Dlatego też to taki mały margines, fajnie jest rozłożyć sobie to do miseczek, faktycznie to, co chcemy zjeść, bo wtedy jest mniejsza szansa, że to dołożymy po prostu. Ale wracając do tego streamowania i tego jedzenia przy telewizorze czy przy pracy. Tutaj fajnie by było sprawdzić sobie albo kupić jakieś zabawki do streamowania, tego jest pełno na Allegro czy w ogóle w internetach. Czy po prostu właśnie wziąć jakieś rzeczy, które na chacie dają Ci pewnego rodzaju przyjemność z zabawy rękami i używać tego przy tej pracy, czy przy telewizorze i zobaczyć, jak Ty się z tym czujesz. Czy to wpływa na to, że ten system regulacji gdzieś tam działa, czy jednak to jest związane tylko z jedzeniem. Drugim elementem, takim, który gdzieś tam jest bardziej potwierdzony badaniami, może nie zawsze w pełni w kontekście osób z ADHD, ale to jest coś, co może faktycznie działać, bo gdzieś są informacje tego, że trenowanie mindfulnessu, czy w ogóle medytacji przez dłuższy okres czasu, czyli na przykład 30 dni, takiego miesiąca, może wpływać pozytywnie na aspekt jedzenia emocjonalnego, tak? Czyli, że tego emocjonalnego jedzenia jest po prostu mniej, więc to jest na pewno coś do sprawdzenia. Można sobie tę medytację w różny sposób wdrażać, sprawdzać. I ja wiem, że dla osób z ADHD medytacja to jest po prostu cierpienie i ból, a z drugiej strony to jest też tak samo bardzo potrzebne, bo w mojej opinii, w moich odczuciach medytacja, znaczy ten moment odpuszczania myśli jest treningiem, czyli tak samo jak idąc na siłownię nie jesteśmy w stanie podnieść 100 kg na klatę, no to nie uznajemy, że dobra, do dupy, nie robimy nic, tylko tego, że staramy się wdrożyć trening, który pozwoli nam to zrobić. I trochę tak samo jest z medytacją, nie jesteśmy w stanie utrzymać tego stanu przez 10 minut i to jest normalne i to jest ok, tylko kwestia jest tego, żeby się tym nie stresować, znaczy nawet nie stresować, tylko nie frustrować tym wszystkim, tylko pozwalać sobie odpuszczać, robić na tyle, na ile jesteśmy w stanie, na tyle, ile umiemy w danym momencie. I tyle. Innym elementem to jest odejście od idealności, od tego, od tej zero-jedynkowości, że albo trzymasz, albo nie trzymasz całkowicie diety, czy dnia, czegokolwiek, tego, że jest pełno szarej strefy, tego, że możesz zjeść, nie wiem, jednego batona, jedną kinderkę do obiadu, czy po obiedzie i to też jest ok. Tego, że nie musisz za każdym razem tych posiłków wszystkich gotować, żeby to było super pięknie i najlepiej, bo możesz korzystać z pewnego rodzaju zapasów, gotowców, które pomagają na co dzień funkcjonować w tych dniach, w których nie masz zasobów. I takie gotowce, jeśli chodzi o obiady, no to bardzo dobre ma stety lub nie, ale Żabka, które jest praktycznie wszędzie. Też są te mrożonki Hortex z Frosta, które też mają bardzo fajne takie gotowce obiadowe, czy nawet półprodukty gotowe, które znajdziesz w Biedronce, czy w Lidlu, jeśli chodzi o wege opcje. Więc no tutaj w tym momencie mamy bardzo dużo możliwości i możemy sobie w te możliwości wchodzić, tylko żebyś sobie na to pozwoliła, żebyś
tych momentach, kiedy nie masz tych zasobów, też korzystała z takich pewnego rodzaju ulg, które mają Ci pomóc i odbudować te zasoby, gdzie następnego dnia będziesz się czuła lepiej, a nie po prostu cały czas ładować, że Ty powinnaś robić i tak dalej. Bo to, co jest bardzo dużym problemem w kontekście ADHD, zwłaszcza kobiet, no to, że normalnie istnieje taki podział między nie chce mi się, a nie mam zasobów. A u kobiet z ADHD istnieje tylko nie chce mi się. Co nie jest prawdą, bo ten podział jest istotny i faktycznie wtedy, kiedy nam się nie chce, to chcemy w pewien sposób się przymusić zrobić te rzeczy, ale jak my nie mamy zasobów, no to nie. To chcemy odpocząć, odbudować te zasoby. Aktywność fizyczna, która potrafi bardzo mocno pomagać. I nie chodzi absolutnie o odchudzanie, to jest temat nieistotny w tym wszystkim tak naprawdę, bo jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to ona potrafi w kontekście ADHD, jak i spektrum autyzmu, poprawiać funkcje wykonawcze, co powoduje, że łatwiej Ci będzie robić rzeczy. To jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest to, że już w pewien sposób w tej aktywności fizycznej, zwłaszcza tą, którą lubisz, będzie powodowało i ułatwiało tą samoregulację, będzie pomagało Ci w tych aspektach, więc to też jest bardzo istotny element. Moje ulubione ćwiczenie, które praktycznie zawsze się sprawdza w tym, żeby zredukować emocjonalne jedzenie, no to będzie ten aspekt dziennika emocji, czyli tego, żebyś Ty wypisywała to, co czujesz, co się dzieje w Twoim dniu, żebyś mogła to wyżygać na papier, zauważyć w ogóle te emocje, a nie tylko je cały czas zajadać. Oczywiście najlepszą i najskuteczniejszą metodą jest połączenie wielu różnych metod, które dotykają Ciebie i pomagają Tobie, tak? Czyli ta farmakologia, dbanie o sen, dbanie o emocje, zarządzanie stresem i tak dalej, no bo to wtedy faktycznie działa i działa bardzo dobrze. Jeśli chcesz takiego podejścia, link w opisie, darmowa konsultacja. Wtedy zobaczymy, jak ten Twój problem wygląda i czy jestem w stanie Ci pomóc, a jeśli tak, to dobiorę tą ofertę do Ciebie. A jeśli nie wierzysz, że to w ogóle mogłoby zadziałać dla Ciebie, to koniecznie odsyłam Cię tutaj do tych filmików, bo tutaj są opinie moich klientek, które przeszły ten proces i też nie wierzyły, że mogłoby im się udać. Dzięki, cześć, dobranoc.